Cześć, Przemo z tej strony. Dzisiaj ruszamy na Dunajec wraz z Tomkiem. Pokażemy Wam najpiękniejsze miejsca właśnie tej trasy. No niestety przełom Dunajca jest zamknięty jeszcze, więc ominiemy ten odcinek, ale zobaczycie inne ciekawe miejsca. Także zapraszamy, bądźcie z nami. Do zobaczyska na trasie. Hej! Jesteśmy w Chochołowie, który jest znany z takich tradycyjnych domków. Nie zostały one usunięte dlatego, że Chochołów leży na uboczu, więc inwestować tutaj ludziom się nie chciało. No teraz powstały termy chochołowskie, ale troszeczkę dalej, więc ta zabudowa zostaje w niezmienionym kształcie. Jak tutaj wjeżdżaliśmy do Chochołowa, mijaliśmy Muzeum Powstania Chochołowskiego. Co to jest? Pytamy Tomka. To powstanie z 1846 roku z lutego, kiedy około 100 górali z okolicznych wsi i Chochołowa zbuntowała się przeciwko władzom austriackim. Nie wygrali, zostali stłumieni z pomocą górali ze wsi Czarny Dunajec, tacy są do dziś na nich obrażeni, oraz wojsk austriackich z Nowego Targu. Na pamiątkę konfliktu z wsią Czarny Dunajec, czyli tego, kiedy górale z tej wsi stłumili powstanie chochołowskie, istnieje figura, dziś odrestaurowana, odwrócona tyłem do tej wsi. Coś ci w rowerze pyka! Pedał! Pedał. No i co, jak się skończy czas strasznego koronawirusa, ruszajmy na wycieczkę razem, wspólnie. Będzie fajnie. Zmęczyłeś się? Cienias. Tomek patrzy na Babią Górę, a my jesteśmy w Podczerwonem przy dawnej stacji kolejki. Transportowano tutaj kamień z rzeki Czarny Dunajec. No i jeszcze jedna taka wąskotorowa kolejka się ostała. Zaraz Wam powiem, gdzie to jest w Czarnym Dunajcu. Teraz jest tam takie małe muzeum zrobione. I można podziwiać. Nie wiem, czy można jeździć jeszcze, ale chyba tak, kawałek się można przejechać. No i ładnie, teraz jest tu Dunajec. Nie przemieszczamy się pociągami, ale na dwóch kołach. Zobaczcie, jak fajnie zamienili dawne torowisko, dawną linię kolejową na trasę rowerową. Bynajmniej nie znalazłem się na krzyżu świętego Andrzeja. To tylko przęsła wiaduktu kolejowego na trasie Nowy Targ Sucha Góra, który stał się częścią szlaku wokół Tatr. Piękne miejsce. Słońce świeci, ptaki śpiewają, niedaleko widziałem sokoła atakującego trznadla. Czysta natura, Dunajec szumi, ludzie łowią ryby na muchę. Marzenie, przyjeżdżajcie, cieszcie się, podziwiajcie z nami instagramowe zdjęcia, bądźcie z nami. Za mną miejsce obsługi rowerzystów, takie bardziej wpisane w otaczającą naturę, wszystko z drewna. No i piękni górale na rowerach, mapka, wszystko fajnie opisane. Miejsce na rowerki. I tutaj wejdziemy sobie do środeczka. Tutaj mamy ławeczki do odpoczynku. I zobaczcie, jaki piękny
grillek, sobie można zrobić kiełbaski. Rewelacja. No bardzo przyjazne miejsce obsługi rowerzystów. Jesteśmy nad rzeczką, fajnie, fajnie. Za mną kościół w Dębnie, tutaj kręcono scenę z Janosika, kiedy to Janosik hajtał się z Maryną. Tomek coś więcej powie wam o atrakcjach tego kościółka. Cześć, jest to budowla średniowieczna, pochodzi z połowy XV wieku, wieża jest ciut późniejsza, a wewnątrz znajdziecie wyjątkową polichromię z oryginalnych czasów budowy kościoła, piękne obrazy na drewnie, malowane jelenie, malowane ornamenty roślinne, wszystko oryginalne na skalę europejską. Ciekawy jest też krucyfiks z czasów wcześniejszych niż budowa kościoła. Mógł być w pierwszej świątyni, która stała na tym miejscu. 1380 rok wyrzeźbienia tego krucyfiksu. Wszystko zobaczycie wewnątrz. Zapraszamy. Historyk. Żeby dojechać do kościółka, trzeba nieco odbić z trasy Velo-Dunajec, ale to jest dosłownie 200 metrów, także kościółek widać z tej trasy. Tuż zaraz zaczyna się jezioro Czorsztyńskie i trasa dookoła jeziora Czorsztyńskiego. Ruszamy dalej. O, jest i Tomek. Co? Coś jeszcze nam powiesz? Cóż mogę opowiedzieć? Wspaniałe miejsce do robienia zdjęć. Naprawdę dzięki temu, że wokół kościoła jest pole, można nacykać pięknych fotek. Jesteśmy we Frydmanie, na takim punkcie obsługi rowerzysty. No fajnie to wygląda, dobrze przygotowane. W niektórych punktach da się zrobić grilla, w tym akurat nie. Tak, muszę przyznać, że w ogóle cała ścieżka dookoła jeziora Czorsztyńskiego to jest najbardziej malownicze miejsce na całym Podhalu. Wyjątkowe, wyjątkowe. Warto tu przyjechać. Ścieżka nazywa się Biała Dama i prowadzi od zamku w Niedzicy dookoła całego jeziora z powrotem do drugiej strony Tamy. Tak, bardzo fajne miejsce. Polecamy. A ciekawym punktem na tej ścieżce są dwa zamki, zamek w Niedzicy i zamek w Czorsztynie. Oba powstałe w XIII wieku, potem przebudowywane, jeden na renesansową rezydencję, drugi na punkt obronny. Do dziś bardziej interesujący pozostał zamek w Niedzicy, który jest bliżej zapory i który można zwiedzić i posłuchać z powiązanych z nich legend, takich jak ta o inkaskim skarbie. Do poczytania na naszym blogu. Jestem na czerwonej drodze rowerowej biegnącej do Niedzicy. Velo-Dunajec. Jeden z piękniejszych odcinków trasy. Zobaczcie, fajny asfalcik, czerwoniutki. Super bomba. No zacnie, wjechaliśmy sobie teraz na góreczkę. Zobaczcie, jakie widoczki za mną są. A tutaj, zaraz czy złapię. Tu, to są 3 korony z dali. Tomek nam opowie co nieco o Szczawnicy, bo to jest bardziej historyk niż ja. Ja lubię zabawę i sport, a on lubi kulturę i tradycję. Jesteśmy w Szczawnicy. Już mówiłem właśnie. Opowiedz coś ciekawego. Myślę, że mógłbym powiedzieć, że w Szczawnicy po raz pierwszy zawitali Austriacy przed pierwszym zaborem. W 1770 roku Szczawnica została skonfiskowana na Rzeczpospolitej przez Cesarstwo Austriackie. A skąd nazwa Szczawnica? Od wód szczawiowych.
Idźmy do centrum Szczawnicy, takiego ładnego zakamarka. No to Zwanego Placem Dietla. Tak? Tak się nazywa. ładnie. Fajne centrum uzdrowiska. Powiesz nam coś o tym placu, czy nic nie wiesz? Chwilowo nie wiem. Tomek idzie. Znawca kultury, tradycji sztuki, dobrej muzyki oraz wina. Tak jest, nie inaczej. Chociaż w Szczawnicy to wina się nie napijemy. Myślę, że przede Ja wszystkim... się napiję. No, możesz, ale przede wszystkim ważne są wody szczawiowe. Aż 8 źródeł. No i zobaczcie, jaka kładeczka piękna za nami. No, inwestycja naprawdę, naprawdę bogata. Patrzcie, jakie fajowe kładeczki porobili na Velo Dunajcu. Velo Dunajec robi robotę. Dojeżdżamy właśnie do Starego Sącza. Jesteśmy w tej mniej turystycznej części trasy Velo Dunajec, ale widoki równie piękne, zobaczcie sami. Jesteśmy u końca naszej wycieczki welodunajcowej. Mamy troszkę w nogach, bo przejechaliśmy ponad 200 km. Także było fajnie, widoki naprawdę zapierają dech w piersiach i dojechaliśmy do Starego Sącza. Jesteśmy na dziedzińcu klasztoru Klarysek. Tak, to tu. Za nami wieża zegarowa. Miejsce to od XIII wieku słynie śpiewem polifonicznym, czyli śpiewem, gdzie kilka głosów przeplata się, tworząc razem harmoniczną całość. W 70. latach XX wieku odkryto tutaj zabytek muzyki średniowiecznej zwany Conductusem Omnia Beneficia. To czterogłosowy utwór, który świadczy o tym, że autor z klasztornego środowiska znał techniki bliskie szkole Notre Dame z Paryża, co czyni ze Starego Sącza wyjątkowo światowe europejskie miasto. Od 1970 roku odbywa się tutaj festiwal muzyki dawnej, który pozwala nam zrelaksować się w cichym, spokojnym mieście przy cichej, spokojnej muzyce. Co sądzisz, Przemo? Chodźmy napić się dobrego wina, oczywiście Ja idę z na Polski. piwo. Ty idziesz na piwo, ja biorę wino, Dobra. a w tle Conductus.